Faza 5 MCU, czyli kolejne filmy i kolejne sceny po napisach, które przydałoby się omówić. Po wysypie nic nieznaczących i prowadzących donikąd scen po napisach z 4. fazy, tak dla odmiany dostaliśmy kolejne sceny, które w sumie na tę chwilę też za bardzo nic nam nie mówią. Od razu ostrzegam przed spoilerami z filmów z 5. fazy, co wydaje mi się dosyć logiczne. Materiał ten będzie podzielony na rozdziały, więc jeżeli będziecie sobie chcieli przeskoczyć sceny z danego filmu, to proszę bardzo. Jak coś, to nagrałem też taki filmik o scenach po napisach z 1., 2., 3. i 4. fazy, więc serdecznie Cię do nich zapraszam. No a teraz przejdźmy już do pierwszej sceny z pierwszego filmu 5. fazy, czyli do Ant-Mana i Osy Quantumania. So, the exiled one is dead. You sure he's dead? If it wasn't true, I wouldn't call you. Must really eat you up that you're not the one who killed him. None of us killed him. They did. They're beginning to touch the multiverse. And if we let them, they will take everything we've built. So let's stop wasting time. We're late. How many did you call? All of us. Pierwsza scena pokazuje nam wszystkie warianty Kanga. Miała ona za zadanie zapowiedzieć nam kolejny film Avengers, czyli Avengers The Kang Dynasty, ale jak już od dawna wiadomo, film ten został zastąpiony przez Avengers Doomsday, a jeżeli chodzi o samą postać Kanga, to nie wiadomo tak naprawdę, czy kiedykolwiek będzie dane nam go jeszcze zobaczyć. Wszystko to przez aferę związaną z aktorem, który odgrywał tę rolę. Chodzi mi tutaj oczywiście o Jonathana Majorsa, który w grudniu 2023 roku został skazany za napaść i nękanie swojej byłej partnerki. Krążą plotki, że być może ujrzymy go w Avengers Doomsday w jakiejś epizodycznej roli, ale tak jak mówię, są to na razie tylko plotki, więc na razie za bardzo bym się na to nie nastawiał. Lecimy teraz do drugiej sceny z tego filmu. Time is everything. It shapes our lives, but perhaps we can shape it. It's him. What? You made him sound like this terrifying figure. He is. Tutaj nie ma tak naprawdę czego za bardzo omawiać, jest to po prostu wycinek z 3. odcinka 2. sezonu Lokiego. Pokazuje nam ona Lokiego i Mobiusa, którzy spotykają Wiktora Timeleya, czyli jedną z wielu wersji Kanga Zdobywcy. Ja osobiście nie jestem fanem takich scen, bo z jednej strony spoko, hypuje ci to na daną produkcję, ale nie jest to nic więcej niż po prostu wycięty fragment z innego gotowego już materiału. Przejdźmy teraz do Strażników Galaktyki części 3. i pierwszej sceny z tego filmu. Okay, how about your favorite musical act? Philo, you first. Britney Spears and Korn. Good choices. I gotta go with the man, Garth Brooks. The Carpenters do not have a single bad song. Adrian Belew, both solo and his work with King Crimson. What about you, Captain? Oh, this one's kind of special. Guess they're here. Well, I can handle this by my lonesome if y'all want to chill. Nah, it'll go fast if we all do it together. Group, wake up. Do you ever feel a little sad for them? Yeah, sure, but these townsfolk can't protect themselves. On your work, Captain.
Ta scena pokazuje nam, że pomimo rozpadu oryginalnej grupy Strażników Galaktyki, zespół ten kontynuuje swoją działalność, tylko po prostu ze zmienionym składem. Możemy również zaobserwować, że od końcówki filmu do momentu z tej sceny minęło już trochę czasu, bo Groot wygląda teraz jakby wygrał z Pudzianem w kulach, no a nawet jakby przegrał, no to i tak by nic to nie dało. Na razie nie mamy żadnych informacji odnośnie tego, kiedy i czy w ogóle zobaczymy ponownie tę drużynę, chociaż ja po cichu liczę, że pojawią się w którejś z nadchodzących części Avengersów. Przejdźmy teraz do kolejnej sceny. Man, she needs help mowing her lawn, I'll do it, but I kind of feel like her son should help. He's gonna sit on the porch and watch me do it. He's like 45-year-old man, able-bodied, and I'm mowing his lawn. It just feels weird. Don't get me started. Oh, really? No, I kind of want to know. W tej scenie widzimy wpieprzającego płatki Star-Lorda, narzekającego na to, że muszą latać z kosiarką, a konkluzją tej sceny jest ten oto napis, który zapowiada nam powrót tej postaci, tym razem z delikatnie zmienionym pseudonimem, który odnosi się do serii komiksów o tej samej nazwie. Kiedy powróci i czy w ogóle, bo ja tam już tym zapowiedziom za bardzo nie ufam, na razie możemy sobie tylko powróżyć z fusów. Przejdźmy teraz do pierwszej sceny po napisach w The Marvels, która tak technicznie rzecz biorąc nie jest sceną po napisach, bo występuje jeszcze przed nimi, ale uznałem, że warto ją tutaj wrzucić. Scena ta jest ewidentną kopią. O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Inspiracją sceny po napisach z pierwszego Ironmana, tylko że zamiast Tonego Starka i Nicka Fury'ego dostajemy dziecko z ADHD i żeńską wersję najmniej popularnego bohatera z Avengersów. Wspominane jest również coś o córce Ant-Mana, co daje nam wprost do zrozumienia, że scena ta jest zapowiedzią The Young Avengers, o których na tę chwilę nie wiemy kompletnie nic. Przejdźmy do drugiej sceny z tego filmu. W tej scenie widzimy Monikę Rambo, która budzi się w siedzibie, jak się zaraz okaże, samych X-Menów. Doznaje ona szoku, bo widzi swoją zmarłą jakiś czas temu matkę, ale po chwili okazuje się, że podczas finałowej sceny z tego filmu trafiła ona do innego uniwersum. Według mnie jest to po prostu zwiastun X-Menów, ale w jakiej postaci? Nie wiem. Bo tak, wiemy, że stare wersje postaci z pierwszych filmów o X-Men pojawią się w Avengers Doomsday. Tutaj możemy jednak założyć, że są to inne wersje tych postaci, więc ja już sam nie wiem, do czego wszystkiego to ma prowadzić. Lecimy teraz do chyba najlepszej sceny po napisach w tej fazie, czyli do filmu Deadpool and Wolverine. I'm tired of these absolutely vile rumors that I got Johnny killed. Let's look at the tape. In the void, you're either food for Elias, or you work for her. Go on, Johnny. And I'll tell you who her is. Cassandra Nova, a megalomaniacal psychotic asshole. A finger-licking, dead-inside pixie slap a third-rate dime store nut milk. And I'll tell you what she can do. I'm listening. She can lick my goddamn cinnamon ring clean and kick rocks all the way to bald hell. In fact, I don't give a shit if she removes all my skin and pops me like some nightmarish blood balloon. If the last thing I do in this godforsaken cum-gutter existence is light that fuckbox on fire, I still won't die happy. Holy shit, girl, you crazy. That's right, Wade. I won't be happy until I've urinated on her freshly barbecued corpse and husk-fucked the charred remains while gargling juggernauts jugging nuts. Wow. And you can quote me. Okay. Got you, fuckface. Czy ja muszę tutaj cokolwiek dodawać? Scena ta nic nam nie obiecuje, nic nam nie zapowiada. Jest naprawdę zabawna, oczywiście jeżeli oglądaliśmy cały film i wiemy, do czego ona się odnosi. Teraz możemy przejść do sceny po napisach z Kapitana Ameryki, Nowy Wspaniały Świat. Told you you were gonna lose that bet. You want to know what's funny? I'm not in the mood for your jokes. You killed a lot of good men trying to get your revenge. Trust me, we don't share the same sense of humor. We share the same world, don't we? This world you would die to save. It's coming. I've seen it in the probabilities, seen it plain as day. All you heroes protecting this world. Do you think you're the only ones? Do you think this is the only world? We'll see what happens when you have to protect this place.
from the others. Jest to chyba jedna z najgorszych scen po napisach, jakie widziałem. W teorii dowiadujemy się o tym, że jest coś takiego jak multiversum, tak w razie czego jakbyśmy jeszcze nie wiedzieli, i że nadchodzi coś bardzo potężnego, czyli innymi słowy. Na tamtym etapie nie wiedzieliśmy jeszcze, co tak dokładnie będzie tym ogromnym zagrożeniem, więc nazwaliśmy to po prostu ogromnym zagrożeniem, a przecież za chwilę premierują się 2 nowe filmy Avengers, więc tak w sumie nie możecie nam powiedzieć, że was okłamaliśmy. Sprawa załatwiona. Więc no, tak myślę, że mniej więcej takie było założenie właśnie tej sceny. No ale dobra, to teraz możemy przejść do ostatniego filmu, czyli do Thunderbolts i pierwszej sceny po napisach. Wow, so many choices, huh? Hard to decide. Oh, look, Wheaties. Oh, there's toasted whole wheat flakes, whole grain vitamins, give you energy, good for kids, huh? Okay. Thanks. You're welcome. That's Leon the bot. W tej scenie obserwujemy Red Guardiana próbującego nacieszyć się swoim fejmem, który zdobył będąc oficjalnie nowym członkiem Avengersów, ale no jak widać za bardzo mu to nie wychodzi. Muszę natomiast przyznać szczerze, że sam bym sobie takich płatków spróbował. Okej, możemy teraz przejść do drugiej sceny, która według mnie jest chyba najkonkretniejszą sceną ze wszystkich, jakie dzisiaj dostaliśmy, nie licząc oczywiście sceny z Deadpoola. But we are the Avengers. The government said so. How does Sam Wilson not understand that? Well, he does have the shield. Well, I got a shield too. It's not a shield. Yeah, it is a shield. It's a shitty shield. Great shield, Bucky. Okay, if he puts together a team, and then the team is called the Avengers, then who are the real Avengers? Well, that's the question the internet has been asking, and judging by the very nasty memes that I've read, they don't think that it's us. Weren't you going to talk to him? I already did. And? It went poorly. I don't know what any of these buttons do. It's unbelievable they didn't mark any of them. You know he's filed for copyright of the name? Did he? Mm-hmm. We're losing credibility. Yeah, but we had very little to begin with. And now there's this huge space crisis and no one's telling us about it. We're running out of space already? It's impossible. This building is enormous. Hey? What? Outer space. Outer space. Run a threat analysis. I want a full report. Running threat analysis. Hello, team. What the hell are you wearing? I heard about Sam Wilson. He's dumb, litigious man, but I am smart. I am smart man. I have smart solve. Avengers with the Z. There is no copyright. No. So soft too. Feel like bottom of baby seal. You want to savor that? I don't want You to touch try a the baby seal, inside? but I have one for you. I don't want it. I got one for you. I got you one. I got you one. And for you, Bob, in the corner hiding, pretending to read the book. We're all matching, all part of super team. Unidentified craft entering orbit. We should get a satellite image. Get a satellite image. And I was gonna say that. And fire up the jets. We wouldn't need to fire up the jets if we had a sentry who could fly. I know. Sorry. I'm sorry, guys. Can't be the Sentry without the, other side. I did the dishes, though. And what are we gonna do? Just like ride Bob into the sky? Yes. Can you imagine Red Guardian riding on top of Sentry, cresting over the clouds? This is why we're Avengers with the Z. Satellite image populating. Extra-dimensional ship entering atmosphere. Extra dimensional, what does that mean? Wow. It's a cool ship. Z
tej sceny dowiadujemy się kilku rzeczy. Po pierwsze, Thunderbolts, czyli nowi Avengers, pracują już pod tą nazwą 14 miesięcy. Sam Wilson chce im odebrać tę nazwę i jeżeli zbierze drużynę, to prawdopodobnie mu się to uda, ale Red Guardian jest kilka kroków do przodu i wpada na genialny pomysł, żeby zmienić nazwę na Avengers z Z na końcu. No ale dobra, najważniejszym wydarzeniem z tej sceny jest jednak to, że do ich świata przedostał się statek kosmiczny Fantastycznej Czwórki. Ten, kto widział Fantastyczną Czwórkę, pierwsze kroki i scenę po napisach z tego filmu, ten dobrze wie, przed kim oni prawdopodobnie uciekają. Według mnie scena ta jest najzwyczajniej w świecie wstępem do Avengers Doomsday, a na dowód tego powiem wam tylko tyle, że całą tę scenę wyreżyserowali bracia Russo, którzy są odpowiedzialni właśnie za ten film. No dobra, przelecieliśmy przez wszystkie sceny z każdego filmu z 5. fazy. Daj znać w komentarzu, która ze scen jest twoją ulubioną, oczywiście poza tą z Deadpoola, a jeżeli ten materiał ci się spodobał, to możesz zasubskrybować ten kanał i zostawić jakąś serdeczną łapę w górę. Na dzisiaj to by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.